Dzień dobry. Dzisiaj w ramach kontynuacji taniego fotografowania zapraszam Państwa do Segietu w Bytomiu, właściwie na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Jednego z moich ulubionych miejsc, jakie tutaj się znajdują. I dzisiaj chciałam Państwu przedstawić, pokazać jeden z moich ulubionych obiektywów w tym systemie. Faktem jest, że ja wszystkich obiektywów nie spróbowałam, natomiast ten jest taniutki, leciutki i robi bardzo fajne zdjęcia jak na tak budżetowy obiektyw. Jest to też obiektyw, który ja i pewnie nie tylko ja nazywam Plastic Fantastic, bo jest caluteńki, łącznie z bagnetem zrobiony z plastiku. I oto właśnie on. Tutaj u mojego boku Olympus 40 do 150, niezbyt jasny, ale za to super lekki, nawet tutaj przypięty do Apple 7 jakoś go nie wygina mocno do przodu. Zatem zapraszam, zobaczymy, co nam się uda dzisiaj złapać. I tu pierwsze miejsce, w którym będzie można zobaczyć trochę możliwości tego obiektywu. Stoję sobie tutaj przy tym znaku. Jestem całkiem niedaleko od niego, może jakieś 3 metry. I zaraz będzie krótki film z Apple 10, z Apple 7, przepraszam, właśnie z tego miejsca. Z obiektywem, o którym wspomniałam. I zobaczcie Państwo, jak daleko uda nam się zajrzeć w las. No więc jesteśmy sobie w lesie i chciałam Państwu też pokazać, jak ten mały, tani, plastikowy obiektyw potrafi rozmazać ładnie tło. Tutaj na samym środeczku mamy taki, tu listek. Ja zrobiłam jego zdjęcie na całkowicie wysuniętym obiektywie na 150 mm, mililitrach na pewno, i na przysłonie maksymalnie otwartej, czyli na 5,6 w tym przypadku. I zobaczycie Państwo, jak udało się ładnie rozmyć tło. Ja jestem dość daleko od tego listka, też myślę, że będzie z jakieś 3 metry, może nawet 4. Później Państwu jeszcze pokażę, co wtedy, jak jesteśmy bliżej jakiegoś obiektu, ale nawet takim obiektywem, nawet na mikro 4/3 da się ładnie rozmyć tło, zatem będzie to też fajny obiektyw do portretów. To będzie kolejny przykład, jak bardzo przepraszam, jesteśmy w stanie przybliżyć tym małym plastikowym obiektywem. Ja stoję sobie na skraju lasu, tam grupa ludzi wchodzi dalej sobie też w las. Tu jest taki pas z linią elektryczną. I zaraz zobaczymy, jak bardzo jesteśmy w stanie zbliżyć te osoby tym właśnie malutkim obiektywem. Tu jeszcze chciałem Państwu pokazać, z jakiej odległości można złapać ostrość na tym aparacie. No, nie na tym aparacie, tylko na tym obiektywie. Tutaj na obiektywie jest napisane, że to jest od 0,9 metra. Ja to sobie stoję przed takimi krzyczkami, które właśnie rozwiewa wiatr, co nam nie pomoże. Ale jak włączę aparat z powrotem, to tu widać, w jakiej odległości ja od tego krzaczka mniej więcej stoję. I widać, że on sobie złapał pięknie. Autofokus chwycił. Widać też, jak działa stabilizacja, jak mam puszczony guziczek. Jak go włączę, to automatycznie ten obraz staje się taki płynniejszy, nie ucieka nam tak z kadru. Ja teraz nie bardzo widzę, co strzelam. Strzelam tutaj te habadzie. I tak to właśnie wygląda. Nie jesteśmy jakoś bardzo daleko od tych krzaczków, a można je widzieć w dużym przybliżeniu. Tu jeszcze mogę zmienić punkt autofokusu na szyszki. Proszę bardzo. Zdjęcie szyszek. I tak to właśnie działa. Natomiast jeśli chodzi o ten najmniejszy zoom,
to będzie on wyglądał następująco. Teraz mamy 40 mm. Ja stoję dokładnie w tym samym miejscu, tak samo trzymam aparat. Mamy te same krzaczki, ta sama odległość, tylko na 40 mm. Tyle mniej więcej widzimy. Więc to by była też piękna ogniskowa do na przykład portretu. A tutaj przykład, jak pięknie tym obiektywem można rozmyć tłum, mimo że jest to mikro 4/3, że jest to ciemny obiektyw. Scena wygląda tak. Tu mamy tą szyszkę mniej więcej po środku, którą widać na ekranie aparatu. I tu jest pięknie rozmazany. Ja strasznie lubię ten obiektyw. Jeden z moich naprawdę ulubionych. A tam są jeszcze jakieś takie czerwone rzeczy. Spróbujmy na nie złapać ostrość. Co to w ogóle jest? Ktoś z Państwa wie, co to jest to czerwone? I ja to Państwu pokażę, bo to jest czadowa. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy tak wyglądają młode szyszki, czy co? Jak ktoś z Państwa wie, to i to ogląda i zechciałby mi powiedzieć, co to jest, to ja bym była bardzo wdzięczna. No złabrzeż ostrość. O, super. Takie małe, fajne coś. Wygląda jak baby szyszka. Czy jest baby szyszką, nie wiem. Ale znowu widać, jak sobie pięknie radzi obiektyw. Tutaj mamy to drzewko z tymi różowymi jakby szyszeczkami. Jak do nich podejdę. One wyglądają tak, o. One są maleńkie. W porównaniu, nie wiem, do czego Państwu to porównać z moim palcem, proszę bardzo. Mój palec szyszka. Takie ma maleńkie coś różowe. Tak jak już wspomniałam, jest to mój naprawdę jeden z ulubionych obiektywów, jeśli nie ulubiony. Z 19 zdjęć, które mam zaimportowane do Lightrooma, 6000, nawet ponad 6000 jest wykonanych właśnie tym obiektywem. Ja go bardzo lubię za jego kompresję, za to, że właśnie mogę, nie podchodząc bliżej, sfotografować coś z bliska. Ale lubię go też bardzo za jego kompaktowość. Mimo że on się wysuwa, tak jak było widać na filmie, to nawet wysunięty nie jest jakimś ogromnym obiektywem. Jest bardzo lekki, a jak jest zsunięty, to jest po prostu maleńki. Łatwo mieści się w dłoni, mieści się w plecaku, czy nawet w większej kieszeni kurtki. A co bardzo fajne, to on jest po prostu bardzo niedrogi. Obecnie można go dostać na polskim OLX-ie albo na innych portalach aukcyjnych za między 350 a 450 zł. Nawet jeżeli chcielibyśmy kupić nowy z OM System, to oni też mają bardzo korzystne ceny obecnie, bo się pozbywają wszystkiego, co ma napisane na sobie Olympus. Więc ja bardzo serdecznie polecam. Jedynie trzeba sobie dokupić tą osłonę przeciwsłoneczną, bo ona też chroni ten obiektyw. Ale to już polecam zrobić też na jakichś portalach aukcyjnych, bądź też prosto z Chin, bo to jest tylko kawałek plastiku, więc nie ma co za to przepłacać. Natomiast sam obiektyw jest super, idealny na początek, idealny do właśnie jak się nie jest profesjonalnym fotografem wildlife. Polecam, naprawdę super.